Oto dom na dachu, architektoniczny koszmar, multipla wśród bloków, czy też śląskie Beverly Hills, bo m.in. takie właśnie przydomki nosi ten budynek. To swoisty penthouse, futurystyczna willa, która nigdy nie została ukończona zgodnie z zamysłem projektanta. A teraz, po 30 latach, ma być ostatecznie zburzona. Przyjrzyjmy się wspólnie bliżej tej historii. A jest niebanalna. Pojawiają się w niej helikoptery, baseny, rekiny, palmy i polski wymiar sprawiedliwości. Do tego orki z Majorki, dzikie węże, czy co tam jeszcze plotkowano o tej nieruchomości. Opowiemy sobie pokrótce o ekscentrycznych planach jej autora oraz o narastającym konflikcie ze spółdzielnią i pozostałymi lokatorami. Temat w pewnych kręgach to już jest znany od lat i na tyle popularny, że tutaj też realizowały swoje reportaże chociażby TVN czy Polsat. Oczywiście znajdował się też na mojej mapie Google'a i choć znajduje się raptem 50 minut drogi ode mnie, to gdzieś go spychałem na wieczne kiedy indziej. Ale pewnie doskonale znacie to uczucie, gdy coś znajduje się wręcz pod naszym nosem, ale zostawiamy sobie odwiedzenie takich miejsc na później, w końcu nie zając, nie uciekną, prawda? Prawda? Otóż nie w tym przypadku. Okazało się bowiem, że betonowa narośl na, jak to niektórzy mówią, najbrzydszym bloku w Polsce może lada chwila ulec przynajmniej częściowej rozbiórce. Więc wiecie, jak chciałem zobaczyć to cudo architektoniczne na własne oczy, no to jest dokładnie ta chwila. Fascynująca realizacja pomysłu wizjonera, czy straszący nad okolicą potworek. Wielki penthouse, czy wielka prowizorka. Trzykondygnacyjna nadbudowa według różnych szacunków ma powierzchnię 1000, a nawet 2000 m2. Projekt był zaplanowany z ogromnym rozmachem. Basen, palmiarnia, gigantyczne akwarium, a nawet lądowisko dla helikoptera. A to wszystko na dachu bloku mieszkalnego. Ale czy wszystko poszło zgodnie z planem? No cóż, niezupełnie. Tę osobliwość na skalę europejską, jeśli nie światową, możecie zobaczyć na własne oczy w Polsce. Wystarczy, że podobnie jak ja, wybierzecie się do Jastrzębia Zdroju. Słuchajcie, nie byłoby kanału Bzdecior bez wątków pobocznych, dlatego... I jeszcze taka ciekawostka, Jastrzębie Zdrój to jest miasto, które ma około 80 czy 90 tysięcy mieszkańców, czego może akurat nie widać na załączonym obrazku. Jest to największe miasto w Polsce, które nie ma dostępu do kolei. Wróćmy na moment do roku 1994. Budowa w bloku w zasadzie od początku odbiegała od ogólnie przyjętego schematu. Prawdopodobnie z braku pieniędzy z planowanych 10 pięter wybudowano zaledwie 5. A tak właściwie to pierwotnie to nawet nie miał być blok mieszkalny, a hala fabryczna, co zresztą widać do dziś. I wtedy cały na biało pojawia się w tej historii Jerzy Godlewski. Przez media przedstawiany jako prywatny detektyw ścigający złodziei samochodów, wówczas mieszkający w Hamburgu. Po zamieszkaniu na najwyższym piętrze odkrył, że na obszernym dachu istnieje możliwość dobudowania kolejnych pięter, nie dachów, rzecz jasna. A stąd już tylko krok do pomysłu stworzenia ogrodu na dachu, który następnie przerodził się w projekt ogromnej willi. Zapytacie, po co? No, przynajmniej ja sam sobie zadałem takie pytanie. Za te pieniądze śmiało można byłoby wybudować dom pod miastem, ale pan Jerzy miał nieco inną wizję i postanowił zbudować coś oryginalnego. W jednym z wywiadów tłumaczył: chciałem na dachu bloku wybudować nie tylko pomieszczenia mieszkalne i biurowe, ale przede wszystkim piękną, użyteczną przestrzeń. Z drzewami, z piaskownicą, z basenem dla dzieci. Marzyłem o tym, żeby ludzie tam wychodzili i wypoczywali. Proszę zrozumieć, wtedy na osiedlu był problem nawet z tym, by wykroić kilka metrów kwadratowych na plac zabaw dla dzieci. Cała koncepcja miała symulować kształt samolotu, który wylądował na tym bloku, że to jest coś absolutnie futurystycznego. Widać, coś jest takiego wśród majętnych prywatnych detektywów, że czują potrzeba bycia niekonwencjonalnymi. Jestem detektyw Ostrowski, nie mylić z Rutkowskim. O tym miejscu w internecie przeczytamy całkiem sporo, ale rzetelne informacje są tutaj bardzo mocno wymieszane z różnymi plotkami i po prostu ze zwykłymi bajkami. Co widać na pewno? No to przede wszystkim pozostałości niedokończonego ogrodu na dachu. Do tego wewnątrz jest również przeszklona podłoga.
Znajdziemy też również pozostałości kaktusów i palm. Według niektórych autor koncepcji miał pójść o krok dalej i wybudować m.in. akwarium, do którego miał wpuścić rekina. Ale każda plotka zawiera jakieś ziarenko prawdy, ponieważ faktycznie Godlewski planował umieszczenie na szczycie atrapy helikoptera, z którego miało się rzekomo lać piwo. Co do tego akwarium, to też faktycznie coś jest na rzeczy, ponieważ miało być tam wpuszczone płaszczki amazońskie. Też nieźle. Według szacunków samego autora realizacja marzeń kosztowała go około kilkunastu milionów złotych. Ostatecznie budowa była kilkukrotnie wstrzymywana i wznawiana, ale nigdy nie została dokończona. Z początku wszystkie działania odbywały się lege artis. Co prawda Jerzy Godlewski nie był formalnie właścicielem, ale działał w porozumieniu z spółdzielnią, która udzieliła mu zgody na budowę i był też oficjalnie inwestorem. I rzecz jasna oczywiście otrzymał pozwolenie od miasta. Historia upadku jest dość skomplikowana i jak przyznaje sam prezes Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, temat jest na tyle złożony, że nie da się go przedstawić w prosty sposób w kilku zdaniach. Dlatego, żeby nie zasypywać Was zbędnymi szczegółami, więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Na przestrzeni lat spółdzielnia zarzuca Godlewskiemu szereg uchybień. Domaga się od inspektora budowlanego nakazu rozbiórki. Godlewski uważa, że blok bez nadbudowy może zawalić się w każdym momencie ze względu na błędy konstrukcyjne. Utrzymuje, że to on został oszukany i czuje się niewinny. Ale w tym konflikcie jest jeszcze trzecia strona, która cierpi najbardziej. Postronni mieszkańcy. Relacje G z sąsiadami z początku układały się dobrze. Gdy z powodu budowy dachu mieli jakieś uciążliwości, inwestor natychmiast pojawiał się w zniszczonym mieszkaniu i bez słowa naprawiał szkody za własne pieniądze. Ale z czasem dawny dach zaczął tak przeciekać, że sąsiadom wysiadła instalacja elektryczna. Kilka mieszkań trzeba było wyłączyć z użytku, zablokowane kominy spalinowe i wentylacyjne zmusiły wielu lokatorów do rezygnacji z gazu na rzecz droższego prądu. Trujące opary cofały się do mieszkań. Detektyw bronił się. Problemy dla mieszkańców powstały tylko dlatego, że moja wizja nigdy nie została dokończona. Chciałem pobudzić ludzi do myślenia, do innego spojrzenia na przestrzeń. Dzisiaj podziwiamy wieżowce w Dubaju oblepione roślinnością, a myśmy w Jastrzębiu-Zdroju zrobili to 30 lat temu. Sprawa w sądzie toczyła się przez ponad 10 lat. Prezes spółdzielni narzeka, że w związku z nią spędził w sądzie łącznie ponad 100 dni. Ale po dekadzie walki można wreszcie orzec. Roma locuta, causa finita. Sąd okręgowy w Rybniku na początku roku wydał nakaz opróżnienia lokalu. Co na to Godlewski? No cóż, okazuje się, że może niewiele, ponieważ projekt jego życia od kilku lat pozostaje opuszczony. Z tego co mi wiadomo, no to w Polsce bez zgody, bez wyraźnej zgody nie można podawać do wiadomości publicznej tożsamości osób skazanych prawomocnym wyrokiem na odsiadkę w więzieniu. Dlatego, no wybaczcie, ale nie mogę Wam powiedzieć, gdzie w tej chwili przebywa Jerzy Godlewski. Na pewno nie w tym bloku za mną. Wspominałem już wcześniej, że niezłe było z niego ziółko. Od czerwca na około 3 miesiące część mieszkańców będzie przeniesionych do lokali zastępczych. Prace rozbiórkowe zostały podzielone na 2 etapy. Pierwszy z nich pochłonie 3 miliony złotych i będzie polegać na demontażu stalowej konstrukcji niezadaszonego segmentu willi. Ta osobliwa konstrukcja wywołuje skrajne emocje. Jedni widzą w tej historii architektoniczną katastrofę, inni z kolei nieudaną próbę spełniania marzeń, która została brutalnie zweryfikowana przez rzeczywistość. Jedno jest pewne, lada moment ten charakterystyczny obiekt zniknie z krajobrazu miasta. A kto ma ochotę zobaczyć tę osobliwą konstrukcję na własne oczy, niech się śpieszy, bo po 30 latach kończy się jej historia.